Cześć, tu Wiesława. Witajcie, drodzy widzowie, w już ostatniej odsłonie naszego pobytu w Porto. Spacerując nabrzeżem Ribeira nad rzeką Douro, widzimy jej drugi brzeg i pobyt w Porto nie byłby pełny bez wizyty w miejscu, w którym powstaje najbardziej endemiczny produkt, czyli wino Porto. Idziemy do Vila Nova da Gaia, mostem Luisa I na okolicy sąsiadującej z mostem skupimy swą uwagę, a dodam, że Gaja ciągnie się wzdłuż Douro aż do ujścia do Atlantyku, gdzie znajdziemy również plażę. Z perspektywy pierwszej kondygnacji mostu rzeka oraz jej nabrzeża wyglądają niesamowicie malowniczo. Jeszcze kilka kroków i już zaczynamy spacer nabrzeżem, przy którym siedząc przy kieliszeczku Porto można godzinami wpatrywać się w kojące wody, na most oraz zabytki Porto. Dochodzimy do trawiasto-piknikowej części nabrzeża, poniżej której umieszczono drewniane ławy sięgające wody. I znów jak zaczarowani widokiem siedzimy wpatrując się w kołyszące się na wodzie barcos rebello, czyli łodzie, które w przeszłości służyły do transportu beczek z winem, a obecnie używane są w celach turystycznych. Łodzie na tle bajkowych domków Ribeiry oraz wież kościołów wyglądają po prostu zjawiskowo i stanowią esencję tego miejsca, a więc ścisły związek miasta i rzeki. Popatrzmy w górę, bo oto nad naszymi głowami przebiega linia kolejki funicolare. W czasie 5-minutowej podróży możemy podziwiać miasto z góry. Wróćmy na ziemię, bo właśnie mijamy budynki, których wnętrza skrywają prawdziwe skarby. Są to najsłynniejsze na świecie piwnice, pełne beczek wyśmienitego trunku, jakim jest wino Porto. Quinta do Noval, Calem, Cruz i ta z charakterystyczną ciemną sylwetką Donna w logo, Sandeman, są to piwnice marketingowo ze ścisłej czołówki. Wino możemy kupić również w sklepikach o sufit wypełnionych butelkami. Wszystkie piwnice można zwiedzać w połączeniu z degustowaniem win. Te najsłynniejsze bywają zatłoczone i warto wcześniej kupić bilet wstępu. My wybraliśmy jedną z mniejszych, ale równie zacną, piwnicę Burmester, mieszczącą się tuż przy moście Luisa. Jej historia sięga 1750 roku, kiedy to firma zaczęła produkcję win w Dolinie Douro. Porto należy do win wzmacnianych. Do fermentujących winogron dolewany jest wysokoprocentowy alkoholizowany aguardente, który wytwarza się z wytłoczyn winogronowych. Większość win Porto to wina czerwone. Są też białe i różowe. Smak jest zróżnicowany w zależności od rodzaju. Porto Ruby starzone jest w butelkach, charakteryzuje się rubinowym kolorem i silną owocową nutą oraz sporą zawartością cukru. Wino to leżakuje w butelkach
przez 10 do 50 lat. Najpopularniejsze, dojrzewające w beczkach Porto to Tawny Port. Podczas kilkuletniego leżakowania w beczce proces jego utleniania zostaje znacznie przyspieszony. W rezultacie wino zmienia kolor na bursztynowy. Z wiekiem nabiera charakteru, aromatu i intensywnego koloru. W sprzedaży są butelki Porto Tawny 10, 20, 30 i 40-letnie oraz Tawny rezerwę, czyli kupaż różnych roczników. Rzadziej spotykanym rodzajem jest Porto Branco, czyli wino białe. Jak widać, piwnica jest dogodnie położona nad samym brzegiem rzeki, co znacznie ułatwiało transport wina z całej doliny rzeki Douro, bo dodajmy, że to właśnie tam trunek ma swój początek, a końcowy proces odbywa się w piwnicach Vila Nova de Gaia. Podczas zwiedzania piwnicy poznamy historię firmy oraz proces powstawania tego niezwykłego trunku na przestrzeni lat. Zobaczymy pamiątkowe zdjęcia oraz urządzenia pomocne przy butelkowaniu wina. Wizytę kończy degustacja najlepszych roczników Porto z dodatkiem czekolady, która znakomicie uwydatnia smak wina. Zatem zasiadamy przy stole w doborowym towarzystwie naszych greckich młodych przyjaciół. Hello, I'm Vasya and I'm from Greece. Hello, I'm Vangelis and I'm from Thessaloniki, Greece. Jeszcze tylko dodam, że na terenie piwnicy działa również sklepik, w którym można kupić całą gamę roczników i rodzajów, jak również miniaturki pakowane w puszeczkach, które możecie przewieźć w samolocie. Tak więc super pamiątka z pobytu w Porto. Jeszcze raz przyjechaliśmy do Vila Nova de Gaia późnym popołudniem, tym razem metrem, górnym piętrem mostu Luisa I. Z przystanku metra jest blisko do stacji Funicolare, skąd roztacza się przepiękny widok. Świetnym punktem do obserwacji zachodów słońca jest wzgórze w Jardim do Morro. Jeszcze chwilowo jest pusto, ale można przycupnąć na ławce i posłuchać muzyki. Zawsze tu można spotkać ulicznych artystów. Z każdą minutą zbiera się coraz więcej ludzi, robi się super klimat, ale my jeszcze przejdziemy na taras widokowy klasztoru Serra do Pilar, który góruje nad mostem Luisa i jest widoczny z Porto. Budowę klasztoru ukończono w 1670 roku. Świątynia oraz krużganki zbudowane są na planie koła. Część kompleksu należy do wojska, a więc do zwiedzania dostępne są tylko niektóre jego części. Można się również wspiąć na taras widokowy przy kopule kościoła.
Porto jest wiele tarasów widokowych, ale stąd rozpościera się chyba najpiękniejszy widok. Nawet mewy potwierdzają moją opinię. Na skarpie poniżej klasztoru znajdują się ruiny opuszczonej w latach 20. XX wieku fabryki ceramiki Antiga Fabbrica Ceramica do Señor Dalem. Wracamy do Jardim do Morro. Tam już wszystkie oczy kierują się w stronę zachodzącego słońca. Kończy się dzień i kończy się nasz pobyt w Porto. Zapada noc nad miastem, które w blasku świateł wygląda równie pięknie. Równie piękne zostawiło wspomnienia w naszych sercach. Mam nadzieję, że i Wam do gustu przypadło to niezwykłe miasto. Jeśli nie widzieliście wszystkich odcinków, to koniecznie nadrabiajcie, a ja dodam ostrzeżenie. Portugalia uzależnia, więc mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. Do zobaczenia w następnej podróży.